To był jej pomysł. To był zdecydowanie jej pomysł. Nieprawda. Prawda. Ja chciałem spędzić wakacje na plaży, all inclusive, piaseczek, słoneczko, drinki z parasolką. A Sylwia mówi, nie, jedziemy do Norwegii, będzie błoto, będzie deszcz, będzie śnieg, będzie zimno. To są wakacje, przygoda, żadne all inclusive. Dokładnie tak było. Nie było tak. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays hail to the chief. Jesteśmy na lotnisku. Przechodziliśmy kontrolę i mówimy, że mamy uloki, co nie? I w pewnym momencie jeden strażnik do drugiego: Wojtek, to nie są uloki. My już na siebie. To nie są uloki. To są dyby. Taki żartowniś. But when the tax man comes to the door, Lord, the house looking like a rummage sale. Yes, it ain't me. I ain't no millionaire son. No. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. Yeah, some folks inherit star-spangled eyes. Ooh, they'll send you down to war. And when you ask them how much should we give, ooh, the only answer, more. Yo, it ain't me. I ain't no military son. It ain't me. I ain't no fortunate one. It ain't me. I ain't no fortunate one. Trasę zaplanowaliśmy na 1000 km i będzie to prawdziwe wyzwanie dla naszej siły i determinacji. Rozpoczniemy w Oslo, kierując się ku Tudal, gdzie już drugiego dnia doświadczymy pierwszych górskich emocji. Dalej będą choćby Dagali i Gol, gdzie każdy etap stanie się nie tylko testem naszych umiejętności, ale i okazją do podziwiania niezwykłych widoków. Wjeżdżając do Flam i Myrdal czeka nas prawdziwy wycisk. Wielogodzinne podjazdy z poziomu morza prosto w góry na wysokość 1500 metrów, a później największy płaskowyż w Europie, Hardangervidda. Po zjechaniu do Eidfjord odkryjemy urok norweskich fiordów, a nasza podróż zakończy się w Bergen, gdzie będziemy mogli spojrzeć wstecz na szlak pełen wyzwań i niezapomnianych momentów. Ta wyprawa to nie jest tylko jazda na rowerze, ale to podróż odkrywania i cieszenia się każdą chwilą na tej niezwykłej trasie. Trochę ciasno. To jest jeden z mniejszych pokoików, jakie do tej pory miałem. Jesteśmy w Oslo. To jest Citybox Oslo. Bardzo przyjemnie, chociaż... Rzeczywiście boks. Rzeczywiście boks. Tak, o tutaj. Wyjeżdżamy z Oslo. W zasadzie jeszcze jedziemy zobaczyć jedną atrakcję. Pierwsza jakaś delikatna górka. Zaczynamy się oswajać z podjazdami. W samym sercu Oslo kryje się artystyczna perła, park Vigalanda, którego idea zrodziła się w 1907 roku. Są pozycje. Wśród ponad 200 rzeźb znajduje się imponujący monolit. Wysoka kolumna, gdzie splata się ze sobą 121 ciał. Podobno wśród nich jest również podobizna rzeźbiarza.
Nie mniej interesująca jest znana figurka Sinnataggen, przedstawiająca rozwłoszczoną postać małego chłopczyka. Slow and constant, good for making winter soften. Seasons only, nature calling, always changing, soon and often. Alright, look where we started. Jedziemy w stronę Kongsberg. Ogólnie cały dzień dzisiaj lało dość mocno. To pierwszy dzień po wyjechaniu z Oslo, więc trochę rozczarowujące, ale ogólnie jedzie się dobrze. Dojechaliśmy do Kongsberg. To jest nasz pierwszy dzień. No i właśnie dojeżdżamy do tej miejscowości. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień, to myślałem, że będzie trudniej. Było trochę podjazdów. Natomiast po spinningu jesteśmy tak przygotowani, że na razie jest naprawdę bez problemu. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale mimo złej pogody, no i 15 stopni, to nogi szybko wracają do siebie, a tętno bardzo szybko się normalizuje, więc póki co jest ok. Look where we started. Good roots grow in our garden. Jesteśmy w Kongsberg. Przyjechaliśmy niedawno po pierwszym dniu na rowerze. Było ok. Tak jak mówiłem wcześniej, te przewyższenia nie zrobiły na nas już takiego wrażenia. Jesteśmy dobrze przygotowani po spinningu. Jest strasznie mokro i cały czas pada, więc pogoda taka typowo norweska. Natomiast są ładne widoki. Co? Fajna górska miejscowość. Jak się przygotowywaliśmy? Długo. 1,5 roku. Tak. Zaczęliśmy od zajęć spinningu. Tak, to znaczy... U Kasi. Pozdrawiamy Kasię. Pozdrawiam Kasię. Założyliśmy, że równo rok wcześniej w wakacje zrealizujemy kilka wypraw. Każda była ukierunkowana na inne sprawdzenie się pod kątem Norwegii. Mentalne przygotowania. Tak. Ja powtarzałem Sylwii przez cały rok, że może być ciężko. Bądź na to przygotowana. Dzień drugi. Zaczynamy. Ja to generalnie tylko powiem, że słyszymy się i że dzisiejszy dzień dał nam ostro w
Słuchajcie, dojechaliśmy wreszcie i cały dzień był przyjemny generalnie. Deszcz, słońce, deszcz. W zasadzie słońca w ogóle nie było, zimno. I dojechaliśmy na kemping i znowu pada. Jest zimno, jest 12 stopni i mamy rozbijać namiot. Ale zadzwoniliśmy i wyszła pani i powiedziała, że 10 minut temu ktoś zadzwonił i odwołał jej jedyną kabinę, jaką tutaj ma na kempingu. W związku z tym mamy własną kabinę, którą 10 minut temu ktoś odwołał. Jest tu prąd, jest piecyk, jest nawet stoliczek, więc fart Konrada. No, Fart Konrada. Ogólnie musimy popracować nad lepszym ubieraniem się. Żeby nie moknąć, kiedy pada, ale żeby się też nie pocić i nie spływać, kiedy nie pada. Sylwia jest zła. Pada. Jest zimno. Za to mamy bardzo dobre ciuchy na deszcz. I no, szkoda tylko, że ich nie zakładamy wtedy, kiedy trzeba. jak tylko się je założy, zanim zacznie padać, to jest naprawdę przyjemnie. Bo ja na przykład czuję, że już mi jest cieplej w stopy, a ty? Cały czas się tego uczymy. No. W zasadzie tak na dzień dobry mamy 12 km podjazdu. Musimy wspiąć się na 1400 metrów, a jesteśmy na jakichś 600 metrach, więc Ciężko. będzie długo, będzie się działo. Nie wiem, czy to widać, ale generalnie mamy jeszcze 400 metrów przewyższeń przejechać w ciągu 5,5 km. 400 metrów przewyższeń. To dla porównania nie ma porównania. To będzie teraz długa wspinaczka. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Więc jest tak, jest przenikliwie zimno. Właśnie zakładamy rękawiczki, czapki, kominy i tak dalej. Na szczęście mamy te ciuchy zimowe. Bardzo wieje. No ja bym powiedział, że z 10 stopni, a odczuwalna temperatura to jest może z 5 stopni na plusie. Mała przerwa No, w górach. no.
Tak. Chciałbym powiedzieć, że my przed chwilą zjechaliśmy z tej góry. Z samej góry, tak, gdzie było tam 10 stopni, 9, na dół, gdzie jest ich plus 18. To był piękny, aczkolwiek bardzo trudny dzień. Po przejechaniu po krawędzi rezerwatu Gauss-Dalen zjechaliśmy do miejscowości Ryukan. Droga stała się prostsza i dużo przyjemniejsza, natomiast czekało wciąż nas jeszcze kilkadziesiąt kilometrów do przejechania. Podróż przez góry była niesamowitym doświadczeniem. Było ciężko, mocno wiało, było bardzo zimno, pogoda nas nie rozpieszczała, natomiast widoki rekompensowały nam cały ten włożony w to trud. Tego dnia doświadczyliśmy Norwegii dokładnie takiej, jaką sobie wyobrażaliśmy przez te ostatnie 1,5 roku. To było niesamowite. Być tu, oglądać to wszystko i przeżywać to całym sobą. Wtedy właśnie poczułem, że ta wyprawa jest inna od wszystkich wcześniejszych, że to naprawdę jest przygoda mojego życia i że dopiero się rozkręca. Powiedz, gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy teraz w miejscowości Rygradvik i Nie, coś nas... A nie, kemping się nazywa. Sandviken Camping, tak, w miejscowości Rygradvik. Powiem wam, że rowery dają radę. Tu na zjazdach 60 km na godzinę, 35 kg plus my. Tak to wygląda. Topiki różne, tutaj podsiodłówka. Niestety trójkąt nie dał rady. Nie wytrzymał próby czasu. Chyba dzisiaj popaliliśmy tarczę po prostu, bo normalnie coś popiskuje jak hamuje, ale było grubo. Na razie. Jakie wyzwania napotkaliśmy podczas jazdy przez góry? No, przede wszystkim wyzwaniem były przewyższenia. Nie. Wyzwaniem była pogoda. Tak. Zdecydowanie. Wyzwaniem była pogoda. Dla mnie osobiście największym wyzwaniem była jazda w deszczu. No i w wietrze. Same podjazdy nie stanowiły dla mnie jakiegoś większego wyzwania, dopóki nie zaczynało padać. Ja muszę to nagrać. Na zewnątrz jest 10 stopni. Jest mróz generalnie. A tu norweskie dzieci, które pływają i się kąpią. Potomkowie wikingów. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow.
There's no place to run. Wspinamy się. No, nie jest łatwo. Dzisiaj wyjechaliśmy rano, 3,5 godziny temu i w zasadzie cały czas mamy pod górę. Cały czas się wspinamy. Przejechaliśmy już jakieś około 300 km. Cały czas pod górę. Hold you close till the morning light. In the morning, watch the new day rise. Do whatever just to stay alive. Do whatever just to stay alive. The way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. Now we'll wait for you tonight. You're here forever and you're by my side. I've been waiting all my life. Can feel your heart as it's keeping time. I'll do whatever just to stay alive. Siedzimy właśnie w schronisku górskim. Jesteśmy przed Degali. Zatrzymaliśmy się na obiad. Nie mam pojęcia, co to za mięso. Jak mi się jechało? Ciężko? Bo mega wieje. I tutaj wysoko w górach rzeczywiście ta temperatura jest zupełnie inna. Jest bardzo zimno. Ale uważam, że było warto. Mi też się wydaje, że wyżej już nie będzie i że jesteśmy już, że już jesteśmy najwyżej, bo już nie ma drogi wyżej. W sensie, mieliśmy przejechać przez górę, przejeżdżamy przez górę, jest 19:21, wyjechaliśmy o godzinie 10 rano, 9,5 godziny, już nie da się wyżej. Look into the sun as a new day's rise. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy dzień 5 naszej wyprawy. Obudziliśmy się w miejscowości Degali, gdzie w nocy temperatura spadła do 3 stopni na plusie. Udało nam się tutaj dostać taką kabinkę, która ma swoją nazwę Lovet, chyba tak. Śmieszne domki. To nie nazywa się cabin. Zaraz dowiem się dokładnie, jak to się nazywa.
To nie jest tent, ale taki coffin. Natomiast ponieważ ona ma takie dość ciekawe fundamenty, które to tak naprawdę są deski rzucone na ziemię, obsypane kamieniami i na tym wznosi się cała konstrukcja. Można powiedzieć, że od podłogi ciągnie, dlatego nie było tutaj jakoś super ciepło. No ale jakoś przespaliśmy noc. Dzisiaj mamy 70 km do Gol. No i tam zjedziemy z 1100 metrów, na których teraz jesteśmy w górach, znacznie niżej, bo na 150 metrów, więc powinno być też znacznie cieplej. Właśnie wspięliśmy się kilka kilometrów pod górę i zjechaliśmy z drogi na piękną gravelową ścieżkę, którą pojedziemy następne 50 km chyba. Znaczy nie wiem, zobaczymy. Cały czas, jak nie wieje, to pada, a jak nie pada, to wieje. Przez chwilę było sucho, deszcz się uspokoił dosłownie na parę minut. Gdzieś tam z pomiędzy chmur nawet przebijało słońce, a już za długo znowu zaczęło padać. Po środku niczego jest facet w koparce i on robi drogę tutaj po to, żeby była równa gravelowa nawierzchnia. Mam dobrą i złą informację. No. Dobra informacja, beautiful view. Zła informacja, tam jest ścieżka przez 2,5 km, taka szlak pieszy. I inaczej się tego nie da przejść. Musimy poprowadzić rowerem ewentualnie. A nie. Tak. Okej, no to pojechaliśmy z nawigacją Komoot i trafiliśmy na pieszy szlak. Teraz się okazało, że musimy 2,5 km z góry zejść pieszym szlakiem, który może nadawałby się na downhill, natomiast średnio dla nas z 35-kilogramowymi rowerami, tymi torbami i tak dalej nie mamy możliwości zawrócić, bo przejechaliśmy 20 km tym szlakiem i musielibyśmy cofnąć się do Dagali, więc musimy tylko i wyłącznie przejść naprzód, żeby się przeprawić przez jezioro, no i przejść ten szlak. Yeah! Jest koniec tej górskiej drogi. Jakie są twoje przemyślenia? Że jestem głodna. - 45 na godzinę. Torby trochę hamują. 52. Owce w Norwegii są święte. Takie słodziaki.
Zjechaliśmy z gór, z tych za moimi plecami, tam wysoko. I wyjechaliśmy z 1000 metrów, zjechaliśmy na 160. Wyjechaliśmy do niewielkiej miejscowości na nizinach. Miasteczko nazywa się Nesbøyen i jest to jakaś mekka, jeżeli chodzi o zjazdy downhillowe, ponieważ co druga osoba tutaj ma rower na pełnym zawieszeniu. Jechaliśmy sobie przed chwilą właśnie uliczką i spojrzeliśmy, a tam po prawej stronie w pełni urządzona, wyposażona taka stacja rowerowa z myjnią, z pompką, z różnego rodzaju narzędziami. No i umyliśmy sobie rowery, które dzisiaj się ubłociły po tych przeprawach przez kamienie, na szlaku i tak dalej, więc po prostu no rewelka. Więc zjazdy potrafiły dać nam bardzo w kość, bo 50-60 km na godzinę przy marznącym deszczu, temperaturze odczuwalnej poniżej zera, wietrze, który gdzieś tam stara się Was hamować i zakrętach, które są co chwila, no ciężko jest cokolwiek zrobić. Tak, pamiętam jak zjeżdżaliśmy do Borlug, takiej miejscowości. Wtedy chyba był najgorszy dzień pod tym względem. Okazało się, że nasze rękawiczki zimowe, które wybraliśmy na tę wyprawę, nie zdały egzaminu. To miały być wodoodporne i wytrzymywać temperaturę w okolicach 0 stopni. One przysiąkły i w momencie, w którym były mokre, temperatura była 0,1 stopień na plusie, to ciężko było w nich cokolwiek robić, a nie bardzo mieliśmy jakikolwiek sprzęt na zmianę. Byliśmy w górach, nie było tam żadnych sklepów. Dzień dobry. Dzisiaj obudziliśmy się na kempingu w miejscowości Gol. Właśnie jesteśmy na takim etapie, że sobie zagotowaliśmy wodę i czas na śniadanko. Told to leave echoes, lose what's old, and deal it all, begin it all, and then I've seen through. Twoje objął Konrad, bo nigdzie nas nie ma razem. Dobra, tak. Jesteśmy razem. Jesteśmy na dronie razem. Na dronie jesteśmy razem. You might do to hold it all, to hold it all in vain. So give me your heart, give me your hand. Where are we running? We'll find what we can. And give me enough
Właśnie zrobiliśmy sobie krótki pit stop w drodze do Borlung. Sylwia musi rozmasować sobie nogę. Strasznie ciągnie ją rzepka, ma przyparcie rzepki, aczkolwiek sceneria jest zacna. Give me your heart, give me your hand. Where are we running? Find what we can. Przez ten wiatr, który cały czas nas hamuje, jest niezwykle ciężko i zimno. Masakra. Masakra, do tego jest jeszcze przeszywający, mroźny ten wiatr. Jedyne co jest na plus, to to, że nie pada. To w zasadzie można powiedzieć, że to jest jedyne co na plus, a poza tym no oczywiście widoki. Oczywiście widoki. Echoes of you. To jest najfajniejsze miejsce, jakie do tej pory zobaczyłem. Echoes of you. Echoes of you. So give me your heart, and give me your hand. Where are we running? We find what we can. And give me enough to carry the news. And we keep a light on to catch the echoes of you. No i mam nadzieję na ciepły, gorący prysznic i ciepłe łóżko i ciepły posiłek. Wczoraj wylądowałem w norweskim szpitalu. I ciepły posiłek. Dojechaliśmy do pensjonatu, ponieważ wczoraj cały dzień jechaliśmy pod górę, pod wiatr. Byliśmy wykończeni i chcieliśmy coś zjeść. No i rzuciliśmy się na takie filizaty, które kupiłem w Intersporcie. I jak otworzyłem ten filizat, to widzę tam taki makaron suchy, wszystko takie suche. I torebeczka z przyprawami. No więc wysypałem tą torebeczkę, wysypałem ją sobie, wysypałem Sylwii, zaparzyliśmy to, potem zaczęliśmy to jeść i Sylwia mówi, że to smakuje jak ziemia. Mówię, nie, to jest okej, tak powinno być. No ale coś jej nie pasowało, po 2 minutach mówi, nie, to smakuje, ja nie będę tego jadła. No ale ja jem dalej. A jej mówi, że coś jest nie tak. I ja wtedy spojrzałem na opakowanie i zobaczyłem, że na instrukcji z tego opakowania było napisane, że po otwarciu opakowania wyjąć oxygen absorber i do not eat it. No i wtedy się zaczęło. Na szczęście byli tutaj na miejscu super ludzie z Wilna, Litwini, którzy też podróżują po Norwegii samochodem. Zadzwonił tam do nich na pogotowie, okazało się, że muszą mnie zawieźć do najbliższego szpitala. No i wsadzili mnie w samochód i wieźli mnie przez ponad pół godziny do najbliższego szpitala, gdzie zrobiono mi badania. Finalnie okazało się, że te substancje mogą zawierać żelazo i mogłoby dojść do zatrucia organizmu, ale wydaje się, że nie doszło, więc lekarz mnie uspokoił. Więc wygląda na to, że wszystko skończyło się dobrze. Poza tym, że wczoraj nic nie zjadłem. Jeśli chodzi o śniadanie, to muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie jadłem śniadania z takim widokiem za oknem. Wow. Talking
we used to do. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see. I will choose what I believe. Hold on, darling. This body is yours. This body is yours and mine. Well, hold on, my darling. This mess was yours. Now your mess is mine. Jesteśmy w tym momencie w miejscowości Borgund, gdzie za moimi plecami znajduje się drewniany kościół wzniesiony w 1180 roku. Posiada 5 drewnianych krzyży na ołtarzu i 5 drewnianych krzyży na ścianach. Jest przepiękny i bardzo stary. Got 2 hours before my flight. Luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong. The reason that I'm hanging on. You know you gave me all the time. Or did I keep living up in mine? Jesteśmy na drodze Windhella Wagen. To jest zabytkowa średniowieczna droga, szlak handlowy, którym podróżowali królowie, poczta, towary handlowe. Łączył wschód z zachodem. Najpierw trzeba trochę było podejść, bo nachylenie sięgało momentami 15-16%. A teraz powinniśmy mieć głównie z góry. Yeah. Your mess is mine. Bring me to your house. Tell me sorry for the mess. Hey, I don't mind. You're talking in your sleep, out of time. Well, you still make sense to me. Your mess is mine. Oh. Your mess is mine. This body's yours and this body. Windhella Wagen, zwana Drogą Wiatrów, powstała jako szlak pocztowy w 1843 roku. Jest ona dosyć stroma, co 5 metrów wznosi się aż o 1 metr w górę, a jej imponujące zakręty pną się na wysokość 480 metrów. Hej! Hello! Widzisz, mówiłam, że przez czyjeś podwórko przyjeżdżamy. Ja się czuję jak w Wielkiej Brytanii na tych filmikach. Jak w Shire. Take my hand and see where we could go. Will you take the lead?
Jesteśmy w takiej zabytkowej dzielnicy, w której zachowane są zabudowania i pozostałości po starym centrum Lærdal. I ja to się czuję trochę, jakbym się przeniósł do XIX-wiecznej Norwegii. Niezapomniane momenty podróży. No tak, było ich wiele. W sumie za każdym zakrętem, pokonanie każdego zakrętu wiązało się z niezapomnianym momentem. Ja najbardziej zapamiętałem taras widokowy, kiedy zjeżdżaliśmy w stronę Flam i tego dnia w ogóle dużo się działo. Najpierw mieliśmy bardzo długi podjazd, potem dość surowe warunki w górach, jak to za każdym razem, a następnie długi, wyczerpujący zjazd, który jednak zakończył się absolutnie kosmicznym widokiem z tarasu widokowego. I to był jeden z momentów, które mocniej zapadły mi w pamięć. Właśnie wyjeżdżamy z miejscowości Lærdal. Będziemy kierować się do Flam. Mamy dzisiaj 50 parę kilometrów do przejechania, natomiast musimy przejechać przez wielką górę, która jest tutaj obok. Przestał. Co? Przestał. Nic pokazuje. Będziemy mieli 22,5 kilometrowy podjazd pod tą górę. No i cóż, no. Mamy nadzieję, że damy radę. Juhu! Juhu! Yeehaw! Na razie idzie nam nieźle. Teraz mamy 9%. Już się rozbieramy. To co to będzie, jak będzie to 20%? Wtedy zdejmiemy skóry. Pierwsze 100 metrów nad poziomem. Właśnie mijamy 300 metrów. You are strong. Fuck yeah. Jedziemy, bo stygniemy. Jesteśmy w trakcie 22-kilometrowego podjazdu, cały czas o nachyleniu praktycznie od 9, 12, 11%. Jesteśmy dokładnie w połowie, przejechaliśmy 650 metrów i na razie dajemy radę. Ogólnie ja myślę, że z tego miejsca trzeba podziękować Kasi Kantek, która prowadzi zajęcia spinningu, bo
świetnie nas przygotowała do tego wysiłku. Przez cały rok zajęcia z nią po prostu dały nam zajebisty background do tego, żeby to zrobić. Więc Kasia, możesz być z nas dumna. Jak się patrzą na ciebie. Nearly halfway. A tabletki uzdatniające? Smakuje okej. Weronika, nie patrz. Prawie 4 godziny podjazdu. Prawie 4 godziny podjazdu. I wspięliśmy się z poziomu morza na 1000 metrów. Zostało nam jeszcze 19 metrów i będzie równo 1000. I know these winding roads will lead me home. To you I'll go. I know these stepping stones I've walked alone. To you, my home. Now I stand by your side. Wow! As long as we stay side by side. From the coldest nights to warmer degrees, we'll get by. You and I, side by side. And so now I go down all these roads. Well done! Well done! Wjechaliśmy z poziomu morza na górszczyty. Tu jesteśmy tylko my i parę kamperów. I deszcz, i zimno. Well done! Well done, Sylwia. Well done me. Wyruszając z Laerdal, wjechaliśmy na malowniczy szlak Aurlands-Vielet. Ta majestatyczna trasa obdarzyła nas niezwykłymi wrażeniami, uwypuklając kontrasty pomiędzy imponującym fiordem a wysokimi szczytami gór, które przez większą część roku pozostają w śnieżnej otulinie. Wyjątkową cechą tej drogi jest opustoszały krajobraz, praktycznie nietknięty ludzką ręką, co nadaje mu niepowtarzalny, dziki charakter. Witamy na fiordach. Witamy na fiordach. Jesteśmy właśnie we Flam. Przejechaliśmy przez góry i jakąś godzinę temu dojechaliśmy tutaj do tej miejscowości. Stay side